Witajcie na kanale Podróże Karolki. Dzisiaj zabieram Was na Gibraltar. Małpie się, słuchajcie, nie chciało iść, więc sobie złapała podwózkę. Fantastycznie. I postanowiliśmy zaparkować jeszcze przed Gibraltarem, czyli przed przejściem przez granicę, dlatego że ilość ludzi, podejrzewamy, że będzie duża już na tym parkingu tutaj, na którym jesteśmy. Jest dość sporo samochodów i w związku z tym tak zdecydowaliśmy, że będzie lepiej zaparkować. Dobra, więc tak, przejście przez granicę było bardzo szybkie. Ogólnie praktycznie nie sprawdzali nawet tych dowodów, tylko kazali iść dalej. Zero kolejek, zero czegokolwiek. Są też takie, które macie automatyczne, że możecie iść sobie zeskanować, ale nie było w ogóle ludzi, więc to nie miało sensu, bo oni nawet na to nie patrzyli, więc idźcie i tyle. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy przez pas startowy. Dobra, słuchajcie, teraz trochę wieje, ale powiem szczerze, że przy tej temperaturze, która jest teraz, to ten wiatr jest nawet przyjemny, tylko nie wiem, czy mnie będzie słychać, ale chyba raczej powinno być mnie słychać. Więc... może jak będziemy wracać, to się trafi samolot. Marina. Kochani. Wygląda fajnie, tu ludzie mają widoczek sobie na ocean. Tu jest wejście do jachcików. Dam znać, jak dojdziemy z tych schodów gdzieś. Dobra, koniec schodów chyba, jak na razie. To jest najważniejsze. Lubię chodzić pod górę, ale niekoniecznie po schodach. Aha, to sporo weszliśmy na górę. No. I teraz pewnie w prawo. I tyle. Schody się skończyły na chwilę. I kurka wodna. Dalej schody. Teraz się zaczną kamulce Ale już nie będzie po schodach. I się zacznie wspinańsko. Ale myślę, że... W górę dlatego się idzie godzinę. I widoki macie sympatyczne, ale słuchajcie, mieszkać w tamtych domach, no marzenie. Super to wygląda, co? Dobra, kochani. Ale na górze, jak dotrzemy, to powiem Wam, że zimne piwko musi chyba wjechać, bo inaczej to będzie ciężko. Po drodze będziesz. Jesteśmy w Ticket Point, a bilet kosztuje za osobę dorosłą 30 funtów, podrożało tak jak mówiliśmy.
Za dziecko 22 funty. Bez No. kolejki. Bez kolejki dostajecie takie bransoletki. Także tak, ale też właśnie są opisane, czego nie robić, żeby nie głaskać dzieci, małp nie karmić. Tak, żeby nie było jedzenia w torbach, no bo one bardzo lubią, żeby nie robić im z flashem zdjęć. No, piesków niestety nie lubią. Najlepiej się nie patrzeć im w oczy, bo one wtedy robią się agresywne. Więc takie są tu ostrzeżenia przed małpami. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja, szczerze mówiąc, trochę dygam, bo ja po prostu naoglądałam się tego. Wiem, że mogą być też i przenosić różne choroby. No i nie wiem, słuchajcie. Tak niby się daleko wydawało, a zostało nam już niecałe 30 minut na górę. Tak. Więc wcale aż tak źle z tym wejściem nie jest. Dla mnie najgorsze na początku, że po tych schodach się przedostać było, a później już jakoś idzie. Nie jest tak źle. O, zobaczcie, kiss me here, kochanie. O, małpo. Tu macie kolejeczkę. Także wydaje się wysoko, a wcale aż tak nie jest. Jesteśmy w restauracji. Jakimś cudem dotarliśmy. Wygląda to w miarę podobnie jak karczma. Czekam na mojego męża, który mi przyniesie zimne piwko. Mam tak przegrzany organizm. Słuchajcie. Prawda, nawet widać na twarzy, że jestem tak czerwony. Ciężko, naprawdę już pod koniec było ciężko, było bardzo trudne podejście, a jest, no myślę, że około 30, może ponad 30 stopni i już jest bardzo ciężko. O, jest mój mąż z piwkiem. Po ciężkim wejściu zimne piwko. Ceny w restauracji na Gibraltarze, The Cabin. Małpie się, słuchajcie, nie chciało iść, więc sobie złapała podwózkę i sobie jedzie. I dotarliśmy do Skywalk, kochani.
Ciumka chipsy. Idziemy na most. Widok z zejściem jest, powiem wam, super. Mega to wygląda. Tam jest kolejka. Mamy, o, małpa. Musimy uważać, jest małpka. Cześć gościu. Mam nadzieję, że dasz mi przejść w spokoju. O super, dzięki. Tam jest jakieś małpie szaleństwo chyba. Trochę zdygałam, bo trochę nie wiedziała małpa co zrobić. Z tymi małpami jest tak, że są sympatyczne. O, uwaga, kupa tu jest. O, i małpa siedzi w tym, uwaga, w dziurze. Tu siedzi małpa w dziurze, uważaj. Idę, nie? Tak, na górę by się nam nie chciało. Już bliscy zejścia byliśmy, wchodząc po pochylni. A to dopiero po tych schodach. Nieźle jest. Ogólnie dzisiaj akurat jest bardzo gorący dzień, ale mogę szczerze polecić każdemu Gibraltar. Bo fajne miejsce, nie? Bardzo. Kochani, dotarliśmy na most. Most wygląda imponująco. Ja lubię takie rzeczy. Więc akurat ktoś tam jest. Ale chwilę poczekamy. Także most fajny, nie dla osób, które mają lęk wysokości, bo most się trochę rusza, jak się po nim idzie, ale ogólnie wygląda naprawdę bardzo fajnie. Pokażę wam jeszcze go z tej perspektywy może. O, fantastycznie. No i dobra, kochani, schodzimy z Gibraltaru i moje i mojego męża odczucia są takie, że tak, po pierwsze nie było dużo ludzi. Mimo, że była duża kolejka do kolejki, tak, A do to kolejki na górę. Stwierdziliśmy, że wejdziemy. Stwierdziliśmy, że wejdziemy, co polecamy, aczkolwiek chyba nie o tej godzinie. Nie w taki upał, bo już w którymś momencie myśleliśmy, że zejdziemy. Potrzebna była szybko restauracja z zimnym piwkiem, bo nie dawaliśmy już rady. Zresztą widzieliście moją twarz na nagraniu, jaka była czerwona w barze. Już naprawdę było źle. Już mój mąż widział po drodze, że jest źle, a znamy najlepiej. No więc na wszystkich atrakcjach, na których byliśmy, nie było dużo ludzi. Na tym moście, na Skywalk i w sumie w tej restauracji też nie było dużo ludzi. Nie, można było usiąść na spokojnie, więc nie było kolejki żadnej. Tak. Ceny też wydaje mi się, że jak na takie miejsce to bez tragedii. No Jak samo piwo- wejście na Gibraltar uważam, że jest drogie. Nie no, to na pewno.
Samo wejście tego rezerwatu 30 No wiecie, funtów i dodatkowo ten wjazd, nie pamiętam ile jest tam, 17 czy coś takiego. tak, no to razem to jest W jedną konkretna. stronę, jak dwie strony tam chyba około 20. Tak, Więc więc jest to konkretna suma. I no jak sobie porównacie na przykład Morskie Oko, czy wejście tam w ogóle w naszych polskich górach do tych rezerwatów przyrody, no to sprawdzaliśmy dzisiaj wejście na Morskie Oko 10 zł. No to 10 Śmieszne zł w porównaniu tak do 30 funtów za osobę to jest gigantyczna różnica. No aczkolwiek widoki robią. ale warto. Robotę. No widoki sami widzicie przez Tak całe się może nagranie. schowam, żeby było widać, Przez tak? całe Chociaż nagranie. wcześniej już Tak, przez całe nagranie widzieliście, że po prostu jest warto. Tak, a wracając do tego baru, to nie było jakieś tam nadmierne ceny w mojej opinii. Nie, zrobiłam Czyli wam piwo, kartę. piwo, a tak. no właśnie, ale tam nie wiem czy było akurat piwo, to piwo kosztowało tam 5 funtów. Te snaki co ja wziąłem, w sumie nie snaki, tam jakieś mięso i... Fish and chips. Nie, to nie było fish and chips. Nie, ale były fish and chips, było właśnie jakieś meat and chips i to było właśnie to mięso z frytkami. No, jakoś Jakieś. powiedział, że brytyjska, ale... Dokładnie, jak lubicie w Wielkiej Brytanii pojeść, no to będzie wam smakować. Jeżeli lubicie zdrowe jedzenie, to nie za bardzo. Aczkolwiek jak sobie pozwolicie, wiecie, raz na kilka miesięcy zjeść fast fooda, to też się nic nie stanie. No, więc tak to wyglądało. Na wszystkich atrakcjach mało ludzi. Małpy. Ja się bardzo obawiałam małp, bo naoglądałam filmów na YouTubie. Naoglądałam się właśnie różnych scen na Instagramie z małpami i naprawdę się ich bardzo bałam. Głównie w Tajlandii. prawda? Głównie w Tajlandii, tak. Ale słuchajcie, no nie są te małpy naprawdę złe. Przechodziliśmy obok nich tyle i żadna małpa nas nie zaatakowała. Ja się nawet nie czułam, żeby jakaś chciała mnie zaatakować. One też tutaj mają porozkładane w różnych punktach, tak jak widzieliście na wideo, jedzenie. Więc nie wiem, w żaden sposób nie czułam się zagrożona. Oczywiście są ostrzeżenia, czego nie robić i to też wam nagrałam. Ale naprawdę, jeżeli będziecie chcieli zrobić sobie zdjęcie z małpą A tu są, i tak? o, Akurat. właśnie, tu są te same ostrzeżenia, co wam już nagrywałam i wrzucałam, czego nie robić. Ale my normalnie. Wydaje mi się, że do momentu nie widzieliśmy, że ktoś akurat męczył te małpy. Tak, więc tak, wydaje mi się, Raczej chyba trafiliśmy na tyle dużo szczęścia, że raczej wszyscy potrafili wszyscy, się zachować, o tak. dziwo, więc zresztą notabene ilość Polaków, tak? no zasadzie i my jesteśmy sami. bardzo mocno zaskoczeni, bo nie spodziewaliśmy się takiej ilości Polaków, bo w zasadzie ciężko było nawet jedną narodowość usłyszeć tutaj. No tak, Byli to oczywiście z było. Wielkiej Brytanii ludzie, No tak, no ale to wiadomo, ze znanych względów. tak, ze Ciężko. znanych względów. Ciężko na Gibraltarze, żeby nie było ich. Tak. Ale poza tym to w zasadzie tylko Polacy i tyle. I tyle. Są Hiszpanie ewentualnie. Jacyś Hiszpanie, ale to pojedynczy, jacyś wiecie, na skuterkach sobie jechali z koszuleczkami Realu Madryt, Viniciusem czy Messi Argentyny. O, jedzie akurat I to tak. tyle. O, i teraz wam pokażę kolejeczkę, bo akurat jedzie, a jesteśmy pod samą koleją. No ale to nawet Fantastycznie. widać tutaj, że bardzo mało osób się mieści do tego, więc Tak, przy takiej częstotliwości. No, ale mówię, no to jest też dobre, bo nie ma zbyt dużo osób dzięki Tak. temu. no, więc to, co warto sobie kupić i wziąć z Gibraltaru, to są, no może ty powiedz, kochanie. No to tankować, jeżeli komuś się chce, myślę, że raczej nie będzie chciał wjeżdżać specjalnie, żeby tankować, No nie. więc nie, bo postawiliśmy przed granicą, więc na granicy mimo wszystko są kontrole, więc jeżeli komuś się chce, no to warto. No, nie wiem, czy się uda zrobić jakieś zdjęcie ceny, ale około 1 funta kosztował litr. Tak. Minimalnie powyżej, no więc 5 zł z 5 hakiem. zł coś, tak. Więc jeżeli ktoś chce zaoszczędzić, to jest rozwiązanie. Chyba alkohol jest sporo tańszy, no ale wiadomo, no w Hiszpanii też on nie jest drogi, Dokładnie. więc pewnie warto, jeżeli ktoś chce jakiś droższy, Alkohol sobie kupić, droższy, typu whisky, wysokoprocentowy, tak. zdecydowanie wino czy piwo, no to już jest moim zdaniem już na tyle tanie w Hiszpanii, że niewiele Że nie można trzeba tutaj. oszczędzić. Tak. Chyba bez sensu, ale jakiś drogi alkohol zdecydowanie warto, typu droga No i whisky, tytoń. no i właśnie drogi i ewentualnie właśnie tytoń, jeżeli ktoś pali albo
albo tak jak my chcemy sobie jakieś tam cygara zobaczyć, to warto, bo tu jest specjalna strefa ekonomiczna i ten podatek jest niższy. Więc zobaczymy, jakie tam są różnice oczywiście. Pewnie wszystko zależy od sklepu, jak to zwykle bywa, ale Tak. na pewno jest sporo taniej, więc myślę, że może się uda nagrać nawet, jak będziemy w Tak, sklepie. będziemy w sklepie, to To pokażemy zobaczymy Wam, też, jakie tam są ceny i tak dalej, i tak jak te dalej. ceny wyglądają. Na koniec filmu wrzucimy Wam, jak to wygląda i tyle. Tak, ale myślę, że ciekawy wynalazek, znaczy ten Gibraltar to Tak, warto zobaczyć. mamy takie, słuchajcie, dziwaczne odczucia, no bo człowiek się trochę czuje, przekraczając granicę, jakby właśnie był trochę w Wielkiej Brytanii, ale nie do końca. I to tak Tak jakby jak Hiszpania, ale z tymi brytyjskimi. elementami. Tak, więc naprawdę człowiek się dziwnie czuje, bo ja na pewno się nie czuję, jakbym była dalej w Hiszpanii. No ale też nie Będąc można tutaj. się czuć jak w Wielkiej Brytanii. No w nie, takiej, nie. pogodzie Na pewno przede nie, wszystkim. bo pogoda to wszystko wiecie. Może gdyby padało i gdybyśmy tu przyjechali, to może byśmy się tak czuli. No może tak, ale też wydaje mi się, że ten taki vibe jest trochę sympatyczniejszy. Tak, bardziej na taki pewno luźny, jest inny ten vibe, to prawda. Więc fajnie. Też te plaże są bardzo fajne, którego nie zobaczymy, bo nie będziemy mieli czasu. Chyba, że pójdziemy, ale to już po hiszpańskiej stronie. Tak. Ja myślę, że warto ogólnie, aczkolwiek no, tak jak tam czytaliśmy, że jak Hiszpanii i tak dalej, to już dosyć drogo Dosyć wychodzi, drogie, więc, tak. więc Fajnie jeżeli sobie ktoś tutaj chce, zrobić to tak. wycieczkę, tak, na jeden dzień i sobie przyjechać na hiszpańską stronę i tam nocować, no bo noclegi po Są hiszpańskiej. trochę droższe, ale no tak jak mówię, to jest jeden z minusów. Drugi z minusów na pewno jest taki, że jest problem z tym parkowaniem tutaj. Żółte linie to są linie rezydentów, tych jest w sumie większość. Tak. No ale nie dziwimy się, Więc- tak? To co mówiłam, Jest że problem z tym parkingiem, postawiliśmy przed jakieś tam pojedyncze miejsca, udaje się znaleźć pewnie przy odrobinie szczęścia, ale generalnie tych miejsc zdecydowanie moim zdaniem jest za mało przy do- ilości tak. osób, które odwiedzają, więc, tak. więc jest to upierdliwe. Też akurat myślę, że możemy też zarekomendować, żeby tak zrobić z tym parkingiem, bo fajnie się przejść po płycie lotniska i tak dalej, i tak dalej. Więc No myślę, że- zdecydowanie ja uważam, że pod lepiej takim sobie względem. słuchajcie, no tak jak my zrobiliśmy, poszliśmy się przejść jeszcze po mieście, najpierw zanim Masz tą tutaj. lokalizację też tego parkingu wbić. Tak. Myślę, że to jest w ogóle chyba najlepsze rozwiązanie. Tak, ten parking. wbiję Wam lokalizację tego parkingu. Jedyny minus taki, że te zadaszone miejsca to ich za bardzo nie ma dostępnych, więc i tak się stoi na zewnątrz niestety. No niestety, bo są tam miejsca z zadaszonymi, ale są praktycznie wszystkie zajęte, więc to jest takie ciężkie, żeby stanąć sobie w cieniu. No ale w każdym razie na pewno wrzucę Wam poniżej pineskę, lokalizację tego parkingu. I po tej płycie lotniska naprawdę warto się przejść, super doświadczenie, ja jestem bardzo zadowolona i super foty z górą Gibraltar stamtąd są naprawdę fajne. Także polecamy. Polecamy, myślę, że miejsce, które warto chociaż raz w życiu odwiedzić, szczególnie jeżeli się jest już w Maladze się ląduje albo w Sewilli, no to jest relatywnie blisko, żeby po prostu się wybrać. Dokładnie. Także na koniec zapraszamy Was do sklepu, zobaczcie sobie ceny i krótki końcowy filmik, a w następnym filmie widzimy się w miejscowości Cadix. Hej! No to jesteśmy w tym sklepie i tutaj kupimy cygara i pokażemy Wam ceny, o których Wam mówiliśmy. O, moje ukochane limoncello. Wow, Bottega zrobiła pistacjo. Nie wiedziałam. No, ale ceny niezłe. No tak. Tak mi się wydaje. Tu macie Singlentona. U nas Mamy to będzie ciężko lepszego. zabrać, coś nie weźmiemy, ale Nie. Także tak to wygląda. No i tu są cygara. Hola. Ah, mira, vale. Vale.
Wybór cygar jest konkretny. I papierosów. Musimy teraz się zastanowić, która. Tak, więc my wybieramy i zostawiamy Was z tymi Aha, możesz cenami. jeszcze pokazać co. Aha, pokazać co tak? Tak, ceny papierosów. Wyglądają kamele. 39 funtów za cały wagon. Sami musicie ocenić, czy to drogo, czy nie drogo. Dla każdego jest to na pewno inaczej, ale na pewno jest taniej niż normalnie, nie? Także żegnamy się z Wami. Do zobaczenia w Cadiz. Jeśli podobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, zostaw suba i wciśnij dzwoneczek.